Cześć, z tej strony Mateusz. W tym poradniku chcę pokazać Ci, jak możesz wykorzystać produkty zakupione na Envato Market. Dla przykładu skorzystamy z szablonu HTML5 Solo Portfolio One Page, który jest dostępny na TeamForest za $14. Do najważniejszych funkcji szablonu należy to, że bazuje na Bootstrap wersji 3.3.7, jest wykonany w HTML5, korzysta z arkuszy styli CSS3 oraz jQuery. Jest w pełni responsywny oraz wykorzystuje ikony Fonts Awesome. Link do produktu znajduje się w opisie tego filmu. Aby kupić szablon, wystarczy kliknąć przycisk Buy Now. Zostaniemy przeniesieni do strony, gdzie możemy utworzyć konto, wpisując imię, nazwisko oraz adres e-mail, następnie wypełnić dane do płatności oraz wybrać metodę płatności. Jeżeli mamy już konto na Envato Market, możemy się na nie zalogować, a wszystkie dane zostaną wypełnione automatycznie i będziemy mogli przejść do potwierdzenia naszej płatności. Ja już szablon kupiłem, dlatego przeniosę się teraz do strony głównej produktu i zaloguję się do mojego konta na Envato Market. Na stronie produktu mam możliwość bezpośredniego pobrania zakupionego przeze mnie szablonu. Pobranie szablonu jest możliwe również w sekcji Downloads. Przed zakupem każdego produktu na Envato Market istnieje możliwość jego podglądu, tak aby zobaczyć produkt, który kupujemy. Można to zrobić klikając miniaturę na stronie głównej produktu. W ten sposób wyświetli nam się szablon, który składa się z kilku sekcji. Sekcja o mnie, sekcja usług, sekcja portfolio oraz sekcja kontakt. Po obejrzeniu szablonu będziemy mieć możliwość jego zakupu za pomocą przycisku Buy Now. Ja już to zrobiłem, dlatego przejdę teraz do strony głównej produktu i pobiorę szablon na dysk twardy mojego komputera. Po pobraniu szablonu możemy przejść do folderu, w którym znajduje się nasz szablon, a następnie wypakować go. Pojawi nam się folder, który zawiera dokumentację oraz folder szablonu, w którym się znajdują wszystkie pliki. W tej chwili ścieżka do naszego szablonu jest nieco długa, dlatego zmienimy nazwę folderu na Solo, a następnie przeniesiemy szablon do folderu nadrzędnego. Do edycji plików szablonu użyjemy edytora Notepad++. Link do pobrania programu znajduje się w opisie tego filmu. Pliki, jakie będziemy modyfikować za pomocą tego edytora, to pliki CSS, HTML oraz JS. Otwórzmy teraz główny plik naszego szablonu, index.html, klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Edit with Notepad. Otworzy nam się surowy plik szablonu, który wygląda tak i na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo skomplikowany, ale jak się potem okaże, wcale tak nie jest. Aby ułatwić sobie podgląd zmian wprowadzanych w naszym szablonie, podzielimy sobie ekran na dwie części. Po lewej stronie będzie nasza przeglądarka, w której otworzymy nasz szablon. Po prawej stronie będzie edytor kodu HTML, w którym będziemy wprowadzać zmiany. Możemy teraz otworzyć nasz plik index.html w przeglądarce, aby zobaczyć, jak wygląda nasz szablon. W pierwszej kolejności musimy zmienić język naszej strony. Ja zmienię go na język polski. Kolejnym krokiem jest zmiana tekstu na naszej stronie internetowej. W tym przypadku ten fragment tekstu odpowiada tytułowi przeglądarki. Strona jest podzielona na sekcje, dlatego z łatwością można odnaleźć konkretny fragment, który wyświetla się w przeglądarce po lewej stronie. Przykładowo w tym miejscu w sekcji paska nawigacyjnego znajdują się wszystkie przyciski do przenoszenia użytkownika do konkretnej sekcji. Aby ten poradnik nie był za długi, pokażę Ci, jak przykładowo zmienić
tekst na pasku nawigacyjnym. Tutaj widzimy, że solo odpowiada tytułowi strony. Ja go zmienię na transgend, a następnie zmienię każdy przycisk przenoszący użytkownika do konkretnej sekcji. Pierwsza sekcja to jest Start, druga sekcja to jest O mnie, trzecia sekcja to Usługi, czwarta sekcja to Projekty, a piąta sekcja to Kontakt. Każde zmiany wprowadzone do edytora można zapisać, a następnie odświeżyć stronę. Jak widzimy, zmiany zostały wprowadzone do przeglądarki. Ja teraz zmienię wszystkie teksty i wracam za chwilę. Cała zawartość strony została już przeze mnie zmieniona, jednak istnieją pewne elementy na stronie, których powiedzmy, że nie chcemy. W tym przypadku będzie to przycisk Hire Me w sekcji O mnie oraz kilka fragmentów tekstu, m.in. w sekcji Moje usługi oraz Moje projekty. Teraz pokażę Ci, jak je usunąć. Zaczynając od początku, musimy wyszukać przycisk Hire Me, który znajduje się w sekcji O mnie. Tu się zaczyna sekcja O mnie, a tutaj znajduje się ten przycisk. Wystarczy go zaznaczyć, a następnie wcisnąć Backspace. Jeżeli chodzi o tekst, możemy wyszukać fragment tekstu, który chcemy usunąć, a następnie zaznaczyć go i wcisnąć Backspace. Po zapisaniu pliku odświeżamy przeglądarkę i widzimy, że zarówno przycisk Hire Me zniknął, jak również tekst w sekcji Moje usługi również zniknął. Oprócz usuwania samych fragmentów tekstu możemy usuwać również całe elementy. W tym przykładzie pokażę Ci, jak usunąć fragment o adresie. Wystarczy, że w edytorze przeniesiesz się do odpowiedniego fragmentu kodu. W tym przypadku jest to ten fragment. Zaznaczysz go oraz wciśniesz Backspace. Cały fragment został usunięty. Możemy teraz zapisać plik oraz odświeżyć przeglądarkę. Jak widać, fragment zniknął. Ostatnim fragmentem tekstu, który zostanie przez nas zmieniony, będzie ten w sekcji nagłówka. Ten tekst jest wpisywany automatycznie po otwarciu strony i jego fragment nie widnieje w naszym pliku HTML, dlatego musimy przejść do folderu JS w naszym szablonie i otworzyć plik custom JS w edytorze. Jak widać, tutaj znajduje się ten fragment. Wystarczy go zmienić, a następnie zapisać plik i odświeżyć przeglądarkę. Jak widać, nasz tekst został wprowadzony. Do szablonu możemy dodać linki do naszych kont na portalach społecznościowych. Autor dodał dla nas ikony ze zbioru font Eson dla Facebooka, Twittera, LinkedIna oraz Instagrama. Aby dodać linka do naszych kont, wystarczy odnaleźć odpowiedni fragment kodu, który znajduje się w sekcji nagłówka, a następnie dodać określony fragment kodu. Przykładowo zrobimy to na przykładzie Twittera. Tak wygląda ten fragment kodu, który musimy dodać. Między znakami cudzysłów musimy dodać linka do naszego konta. W moim przypadku będzie to Twitter i następnie po zapisaniu pliku możemy odświeżyć przeglądarkę i jak widzimy, nasz link został dodany. Jeżeli chcemy usunąć którąś z ikon, możemy to zrobić poprzez zaznaczenie odpowiedniego fragmentu i wciśnięciu Backspace. Możemy również zmienić ikonę. Jeżeli na przykład nie chcemy mieć Facebooka, możemy równie dobrze zamienić fragment Facebook
i zmienić go na user, a następnie dodać link do odpowiedniego profilu. Po zapisaniu strony i odświeżeniu przeglądarki, jak widać, zniknęły nam dwie ikony LinkedIna oraz Instagrama, a Facebook został zamieniony na ikonę użytkownika. Do szablonu możemy dodawać dowolne ikony ze zbioru Font Asom. W tym celu musimy przejść na stronę Font Asom, a następnie kliknąć zakładkę Icons i tutaj przeglądnąć dowolne ikony, które chcemy umieścić na naszej stronie. Możemy również skorzystać z wyszukiwarki. Przykładowo wyszukam tutaj ikonę Skype. Wystarczy na nią kliknąć, a następnie skopiować jej kod. Przechodząc do naszego szablonu, przejdźmy do sekcji Kontakt. Następnie w tym miejscu umieścimy naszą ikonę. Gdy przejdziemy do edytora, do sekcji Kontakt, w tym miejscu mamy ikonę telefonu. Możemy ją zamienić na kod Skype, następnie zapisać plik i odświeżyć przeglądarkę, a ikona Skype'a została dodana. W ten sam sposób możemy dodać lub zmienić dowolną ikonę, która znajduje się w szablonie. Przykładowo w sekcji Moje usługi znajdują się 3 ikony. Wystarczy przejść do edytora, do sekcji usługi, a następnie odnaleźć fragment, który odpowiada za ikonę. W tym miejscu ten fragment oznacza, że ikona jest 3-krotnie powiększona. Możemy również powiększyć ją 4-krotnie. Ja teraz zmienię wszystkie ikony w moim szablonie i wracam za chwilę. Wszystkie ikony zostały już przeze mnie zmienione. Dodałem tutaj ikonę dla artykułów oraz dla słów, a następnie dodałem ikony systemu Windows, Android oraz iOS. Podczas edycji zawartości naszej strony zapomniałem zmienić tytuł przeglądarki. Znajduje on się tutaj na samym początku. Zrobię to teraz. Wystarczy, że wkleję tytuł i zapiszę plik, a następnie odświeżę przeglądarkę. Jak widać, tytuł został zmieniony. Teraz pokażę Ci, jak utworzyć łącze do pliku, aby można było go pobrać ze strony internetowej. Posłuży nam do tego przycisk Pobierz CV, ale najpierw musimy przejść do naszego folderu, gdzie mamy nasze CV i przenieść go do folderu z szablonem. Możemy utworzyć nowy folder o nazwie Files, a następnie przenieść CV do tego folderu. Oczywiście możemy już skopiować ścieżkę do naszego pliku, ponieważ przyda nam się ona później. Aby dodać łącze do naszego przycisku Pobierz CV, musimy przejść do tego przycisku znajdującego się w sekcji O mnie, a następnie dodać ten sam fragment, który służył do utworzenia linków do portali społecznościowych. W tym celu możemy już teraz skopiować ścieżkę do naszego pliku, ale musimy dodać fragment file, dwukropek, 3 slasze, a następnie wskazać, o jaki plik nam chodzi. W moim przypadku będzie to plik cv.pdf. Oczywiście pamiętając, żeby również zamknąć znacznik. Teraz możemy zapisać plik, a następnie odświeżyć przeglądarkę i jak widać plik nam się pobiera. W ten sam sposób możemy dodać również obrazki, które znajdują się domyślnie w naszym szablonie. Tutaj znajduje się ich 6. Jak również po prawej stronie w edytorze ten fragment, ten adres strony odpowiada właśnie za nasz obrazek profilowy. Aby umieścić własne obrazki, musimy przejść do naszego pliku folderu z obrazkami, a następnie przenieść wszystkie przygotowane wcześniej obrazki do folderu IMG znajdującego się w naszym szablonie. W tym miejscu możemy skopiować ścieżkę do naszego folderu, a następnie przejść do edytora i w tym miejscu, w ten sam sposób edytować
naszą ścieżkę do konkretnych plików. Tutaj będzie to zdjęcie profilowe, dlatego w tej chwili wkleję ścieżkę do tego pliku, pamiętając, żeby dodać fragment file, dwukropek, 3 slasze, a następnie wskazać, o jaki plik chodzi. W moim przypadku będzie to profil.png. W taki sam sposób można dodać wszystkie pozostałe obrazki, które znajdują się w tym miejscu. To są te same obrazki. Wystarczy w ten sam sposób je dodać, tak jak dodaliśmy nasze zdjęcie profilowe. Po dodaniu wszystkich obrazków do naszej strony otrzymujemy taki oto wygląd. Tutaj specjalnie nie dodałem 6 projektu, ponieważ jeżeli przykładowo masz tylko 5 projektów, możesz z łatwością usunąć ostatni fragment, aby ten obrazek zastępczy nie wyświetlał się. Jak widać, obrazki są nieco ściśnięte i aby usunąć ten problem, musimy skorzystać z inspektora przeglądarki. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy dany element oraz wybierz opcję Zbadaj element. Wyświetlą nam się ustawienia danego obrazka, które znajdują się w pliku style CSS. Te ustawienia dotyczą wszystkich obrazków w sekcji portfolio. Dlatego, aby usunąć ten problem, wystarczy, że usuniemy wiersz height. Jak widać, obrazki posiadają teraz prawidłowe proporcje. Aby wprowadzić tą zmianę na stałe, musimy wyedytować plik style CSS w wierszu 337. W tym celu przejdźmy teraz do folderu CSS i otwórzmy plik CSS w edytorze. Teraz musimy przejść do wiersza 337, a następnie usunąć wiersz height, a następnie zapisać plik i odświeżyć przeglądarkę. Jak widać, problem został usunięty na stałe. Teraz zajmiemy się zdjęciem profilowym, które jest zdecydowanie za duże i przez to rozmazane, a na dodatek, jak za chwilę się okaże, również występuje w nim efekt ściśnięcia. W tym celu musimy otworzyć inspektora przeglądarki i zbadać element. Wyświetlą się nam ustawienia obrazka. Znajdują się one w pliku style CSS w wierszu 298 i tutaj musimy usunąć wiersz width. Jak widać, efekt powiększenia został usunięty, zarówno jak efekt ściśnięcia. Teraz musimy przejść do pliku CSS do wiersza 298 i również usunąć wiersz width, zapisać plik, aby wprowadzić zmiany na stałe. Ostatnią modyfikacją, którą wprowadzimy do szablonu, będzie zmiana palety kolorów w szablonie. Jak widać, mamy tutaj główny kolor, który przewija się przez cały szablon. Mamy tutaj również drugi kolor, który występuje między sekcjami. Trzecim kolorem, który zmienimy, będzie kolor, który występuje po najechaniu kursorem myszy na przycisk. Na przykładzie jednego koloru pokażę Ci, jak wprowadzać zmiany do kolorystyki szablonu. W tym celu musisz znaleźć obszar, w którym znajduje się dany kolor, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Zbadaj element. Jak widzisz, tutaj znajduje się kolor naszego tła. Musimy skopiować ten kod, a następnie przejść do pliku style CSS, wcisnąć Ctrl F i wybrać zakładkę Zamień. W polu Szukany tekst musimy wpisać kod skopiowany, a następnie wrócić do przeglądarki i kliknąć małą kropkę, która reprezentuje ten kolor. Następnie wybrać nowy kolor. Po wybraniu koloru ponownie kopiujemy kod koloru, a następnie w polu Zamień na wklejamy go i naciskamy przycisk Zamień wszystkie.
Jak widać, 9 fragmentów zostało zamienione. Teraz możemy zamknąć okno, zapisać plik i odświeżyć przeglądarkę. Jak widać, nowy kolor został wprowadzony. W ten sam sposób możemy modyfikować dowolny kolor, który znajduje się w szablonie. Tutaj mamy kolor tła dla paska nawigacyjnego, który pojawia się również w tym miejscu w sekcji o mnie oraz w tej sekcji między sekcją moje projekty a moje usługi. Jak również tutaj pojawia nam się kolor po najechaniu kursorem na myszy, które za chwilę zmienimy. Zmiana koloru, który pojawia się po najechaniu kursorem myszy na przycisk, jest nieco utrudniona, ponieważ nie wyświetla on się w inspektorze. Przykładowo, gdy zbadam element przycisku, jak widać, ten kolor w ogóle nie występuje. Musimy go znaleźć ręcznie w naszym pliku style CSS. Znajduje się on, jeżeli jesteśmy w sekcji o mnie, on powinien być oznaczony jako hover, czyli z angielskiego najechanie. Teraz musimy wybrać nowy kolor, który pojawi się po najechaniu kursorem myszy na przycisk. W tym celu musimy zbadać element i skorzystać z palety kolorów. Wybieramy nowy kolor, następnie kopiujemy jego kod, przechodzimy do pliku style CSS, wciskamy Ctrl F, wybieramy zakładkę Zamień i w polu Zamień na wklejamy wybrany przez nas kolor. Następnie musimy wybrać kolor, który chcemy zamienić. W tym celu musimy skopiować ten kod, który występuje przy znaczniku hover. Następnie wkleić ten kod do pola Szukany tekst i kliknąć Zamień wszystkie. Jak widzimy, 3 fragmenty zostały zamienione. Teraz możemy zamknąć okno, zapisać plik, a następnie odświeżyć przeglądarkę. I jak widzimy, wszystkie kolory, które pojawiają się po najechaniu kursorem myszy na przycisk, zostały zamienione. Kolorystyka mojego szablonu jest już gotowa. Nadal możemy wprowadzać zmiany, zmieniać kolory różnych elementów, jeżeli chcemy. I teraz pozostaje nam tylko przesłać pliki na serwer. Przed przesłaniem plików na serwer musimy w pliku index.html zmienić ścieżkę dostępu do naszych plików, ponieważ w tej chwili ścieżka prowadzi do plików, które znajdują się na dysku lokalnym naszego komputera. Musimy zmienić ją na adres sieciowy. W tym celu edytujemy początek naszej ścieżki, zamieniamy ją na adres naszej strony internetowej. W ten sposób trzeba zamienić każdą ścieżkę każdego pliku, który dodawaliśmy do naszego szablonu. Po zmianie ścieżek dostępu do naszych plików i przesłaniu strony na serwer możemy teraz wejść na nią, wpisując jej adres URL. Jak widać, strona działa, wyświetla się prawidłowo, wszystkie przyciski działają, wszystkie linki, które utworzyliśmy, również działają. Możemy teraz sprawdzić to. Wyświetla nam się profil, który wcześniej dodaliśmy, również Twitter. To już wszystko. Mam nadzieję, że wskazówki, które Ci tutaj podałem, okazały się dla Ciebie przydatne. Zachęcam Cię do zakupu szablonu Solo Portfolio OnePage i do stworzenia na podstawie mojego poradnika własnej strony internetowej. Możesz również przeglądać wiele innych szablonów opartych na HTML5, dostępnych na TeamForest. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.